Witam wszystkich serdecznie, razem z panem Zdzisiem. Dzisiaj chciałem opowiedzieć wam o zagrożeniach, jakie sami sobie stwarzamy, przynosząc różnego rodzaju rzeczy do swoich stawków, oczek wodnych czy do akwarium. Wiecie dobrze o tym, że na przykład, żeby ładnie akwarium wyglądało, potrzeba roślinę, podłoże, roślinę, roślinki, korzenie są bardzo popularne, bo występują w środowisku naturalnym, kamienie. Nie jestem zwolennikiem kupowania tych różnych pierdółek, takich co możecie kupić sobie w akwarystycznych sklepach, krasnoludki na przykład, albo pociągi, albo jakieś inne takie pierdoły. Nie jestem zamki, zameczki, nie jestem zwolennikiem takich rzeczy w akwarium. Wydaje mi się to bezużytecznie, śmiesznie i brzydko wygląda. I teraz, no tak, oczywiście sklepie za drogo. Chcemy sobie iść do akwarium, chcemy sobie zrobić dobre akwarium, albo zrobić sobie dobre oczko wodne, albo w stawku mamy stawek, zrobiliśmy sobie stawek, no teraz trzeba iść i coś z tym zrobić, żeby ładnie wyglądało. Oczywiście w stawku robimy co? Nasadzamy rośliny. Idziemy gdzieś, byle gdzie, na jakieś bagna, na jakieś stare stawy, na jakieś jeziora, gdzieś coś kombinujemy i przynosimy te rośliny do siebie do stawku, sadzimy tam w tym stawku, wrzucamy ryby i po 2 tygodniach okazuje się, że ryby mają pasożyty albo że ryby są chore. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że niektóre pasożyty albo niektóre choroby mają formy przetrwalnikowe, które mogą być na przykład, mogą znajdować się na roślinach i one tylko czekają na dogodne warunki albo czekają na rybę, która będzie ich żywić. I teraz bierzemy sobie takie zarażone rośliny, wsadzamy, mimo tego, że my je umyjemy, wycudujemy to i tak zawsze, bo to są mikroskopijne organizmy, albo jakieś jaja pasożytów, czy cokolwiek, i my to wszystko wrzucamy sobie do stawu. No oczywiście nikt nie myje roślin, jeżeli przesadza ze stawu do stawu, także mamy choróbsko gotowe. Wrzucamy ryby, wpuszczamy ryby i okazuje się, za 2 tygodnie ryby nam padają. Pamiętajcie, że jeżeli chcemy sobie zrobić takie coś, że pójdziemy sobie, bo to jest taniej, i zresztą też musimy uważać, jakie rośliny zabieramy, bo są rośliny prawem chronione. I jeżeli nas ktoś zdupi na tym, że bierzemy sobie rośliny prawem chronione, musicie sprawdzić, jakie to są, to możemy zapłacić wielokrotność tego, co byśmy kupili w sklepie. Chociaż nie mówię, że sklepy ogrodnicze, akwarystyczne i jakieś inne, że tam kupicie produkty dobrej jakości. Pamiętajcie, bo często właśnie sprzedawcy robią tak samo, jadą gdzieś, mają swoje miejsca, w których pozyskują rośliny, oni ich nie hodują u siebie, oni po prostu je pozyskują, jadą, kopią i sprzedają dalej. To jest bardzo niedobry proceder, bo powinny być normalnie ryby, są farmy ryb, farmy roślin, w których te rośliny są hodowane i wtedy jeżeli kupimy z takiej hodowli, to wiemy, że jakieś mogą być glony, mogą być jakieś inne takie, ale jak na przykład jeżeli nie są hodowane z rybami razem, to nie będziemy mieli rybiej zarazy. Nie? Także na te roślinki trzeba uważać, szczególnie do akwarium, no bo tam jakoś w stawku, w oczku wodnym, no to jakoś to może przejść łagodnie, ale w akwarium na pewno wszystkie rybki nam kipną, a tego byśmy nie chcieli. Co zrobić z takimi roślinami? Najlepiej chociaż taką kwarantannę 2-tygodniową wziąć te rośliny z tego jeziora, jak już zabieracie, oczyścić dokładnie te korzenie, żeby nie wsadzać z tą ziemią, tylko mieć swoją ziemię, włożyć ją do jakiegoś zbiornika z wodą z 2 tygodnie, żeby po prostu
sobie ta roślina tam poleżała i to jest tak troszeczkę tego dziadostwa może wyginąć. Później możecie to dobrze opłukać, wsadzić w nową ziemię i wtedy dopiero, czy tam wsadzić w oczku wodnym. Tak to się powinno robić. Dobrze jest też, jeżeli macie jakieś lekarstwo, takie dajmy na to jakiś odkażalnik, wlać trochę odkażalnika, tylko pamiętajcie, nie za dużo, bo zniszczycie rośliny. Zrobić taką kąpiel w odkażalniku, chwilkę, tak żeby trochę tą roślinkę odkażyć, nie za długo, bo komary, popruchy, zero, bo możecie sobie po prostu zniszczyć rośliny. No to są rośliny, no to kamienie i żwir. Kamienie i żwir, bo wiem, że ludzie na przykład zbierają, nie wiem jak teraz, ale teraz zbieranie otoczaków, czyli kamieni jest zabronione. Wynoszenie z plaży, nie wiem jak teraz jest. Kiedyś wiem, że na hurtowo te otoczaki brali tam do budowania, murowania, a teraz jest po prostu to zabronione. Także wszystko, co chcecie przynieść na stawek do akwarium, musicie się upewnić, czy nie ma na to jakiegoś paragrafu, bo może to się źle skończyć. Mamy omówione rośliny, mamy omówione kamienie, no i kamienie, procedura taka sama, no może być krótsza procedura, bo możemy wygotować te kamienie, normalnie wrzucamy do gara, gotujemy w wrzątku. Ktoś powie, a na kamieniu nic nie może być. Oczywiście, że na kamieniu może być i tu dużo, no kamienie mają takie, one wyglądają, że są gładkie, ale są pęknięcia i tam w tych pęknięciach mogą się czaić różnego rodzaju jaja, robali i tym podobne. Dobrze jest wygotować razem z tym żwirem, wziąć, wygotować albo zalać wrzątkiem kilkukrotnie, żeby po prostu powybijać to, co się da. Najgorszym elementem, a zarazem najładniej dekorującym akwarium albo oczko wodne, no bo do stawu sobie nie będziemy wrzucali kamienie mogą być, ale nie wrzucamy sobie chabyzi innych korzeni, bo będziemy mieli zaczepę, jak będziemy sobie chcieli połowić, prawda? No, ale w oczku wodnym, jeżeli mamy jakieś ładne oczko wodne, mamy oczko wodne z szybami, bo też takie są, żeby ładnie wyglądało, to idziemy do lasu i kopiemy korzeń, przynosimy, wrzucamy do oczka wodnego, na drugi dzień patrzymy, woda czarna. Woda czarna, ryby zdechły i co się stało? Żeby sobie, to jest, na temat korzeni to jest długa rozmowa, ja Wam tak pokrótce tylko powiem, o co chodzi z tymi korzeniami. Pamiętajcie, że nie wszystkie korzenie nadają się do akwarium. Akwaryści sądzą, że te, co w rzekach już przeleżały, one są namoczone i nasiąknięte i te korzenie są najlepsze. Są najlepsze pod względem takim, że one już są namoczone, tak? One już są namoczone, ale mają w sobie różnorakie powinowactwo do tworzenia się narośli, glonów. One są biologicznie są zanieczyszczone. Zanieczyszczone w cudzysłowie. Chodzi mi tutaj właśnie o glony, tak? Różnego rodzaju glony, pleśnie, to wszystko w tych korzeniach jest. I na przykład, jeżeli ten korzeń znajduje się w rzece albo w jeziorze, to ekosystem rzeki czy jeziora nie pozwoli się tym grzybom wydostać na zewnątrz, po prostu to jest naturalnie czyszczone. Jeżeli taki sam korzeń weźmiemy, wrzucimy do akwarium, za tydzień czasu patrzymy, woda nie jest brązowa, nie zmieniła koloru, ale na przykład zaczyna porastać go taki biały meszek albo jakieś dziwne glony, to jest właśnie zanieczyszczenie, w cudzysłowie zanieczyszczenie, bo biologiczne, które na przykład w ekosystemie jeziora albo rzeki może odgrywać jakąś ważną rolę, co niekoniecznie dobre jest w naszym oczku wodnym albo w stawie, tak? Bo to są różne ekosystemy. Musicie wiedzieć, że akwarium jest swoim ekosystemem, oczko wodne swoim, jezioro, rzeka, staw, to wszystko jest inny ekosystem i inaczej będzie się to wszystko zachowywało. Pamiętajcie, że
Miejsce pozyskania korzenia. Raz, nie pozyskujemy iglaste, bo jeżeli wrzucimy taki, jest żywiczny korzeń, może się zmienić wodę, pH wody może się zmienić na bardzo twardy albo znowu bardzo kwaśny. Raczej takie drzewa liściaste trzeba szukać, przywodne najlepiej, właśnie takie, które rosną przy wodzie. No i nie pozyskujemy na przykład korzeni z jezior, gdzie na przykład zabarwienie wody jest brunatne albo ciemnoczerwone, bo są takie, to są właśnie substancje garbnikowe, które uwalniane są z liści, które wpadają do wody, ale i te same garbniki również są w korzeniach, na to musimy zwracać uwagę. Jeżeli już pozyskaliśmy jakieś te korzenie, przynosimy to do domu, myjemy najpierw szczotką bez mydła. No i oczywiście też ważne, żeby to nie były z jakichś przyściekowych wysypiska śmieci, żeby nie były. Pamiętajcie, bo to wszystko będzie, roślina pobiera wszystko i to wszystko będzie w korzeniu. A z korzenia będzie uwalniało się to do akwarium. No i korzeń nie może być żywy. Nie może być żywy i nie może być zbutwiały, czyli spróchniały. Pamiętajcie. Korzeń musi być wyschnięty, nieżywy korzeń wyschnięty, ale jeszcze nie zbutwiały albo nie spróchniały. Bo jeżeli wrzucicie sobie taki do akwarium, no to wszystko możecie od razu wyrzucić z tego akwarium. Tak? Bierzemy taki korzeń, oczyszczamy go, najpierw myjemy normalnie letnią wodą, szczotką szczotkujemy. Jeżeli ma jakieś zakamarki, to z tych zakamarków wybieramy tam ten piasek, ten brud całkiem co jest. Jeżeli mamy możliwość, wrzucamy go do gara, wygotowujemy. W ten sposób możemy pozbyć się jeszcze garbników. Gotujemy go z solą. Zalecane jest właśnie gotowanie z solą. W ten sposób i garbniki, i jakieś jaja pasożytów, czy jakieś inne mikroby będą unicestwione. Jak to się mówi? Po prostu no wiecie, no bo nie można się wysławiać za bardzo w taki inszy sposób, bo YouTube zaraz wyłapuje, że jakaś przemoc jest na kanale, a my tylko gotujemy korzeń. Tylko nie swój korzeń, tylko korzeń jakiegoś z lasu, jakiegoś drzewa, czy już drew, tak? No i teraz, tak jak już Wam mówiłem, pleśnie, naloty, zmiana wody, toksyczność, no i reakcje chemiczne oczywiście mogą zachodzić, zależy skąd ten korzeń był pozyskany. Zanieczyszczony organicznie, to już Wam oczywiście powiedziałem, że tak może być. Zmieni się pH. Także mniej więcej wiecie, o co tutaj chodzi, że z roślinami i całymi innymi osprzętami ślimaków, nie zbieramy też ślimaków, nie przenosimy żab, ślimaków i żadnych żyjątek z jezior lub innych stawów, bagnisk, nie przynosimy do swojego stawu, nie przynosimy do swoich tych oczek wodnych, bo może to się źle skończyć. Jeżeli tak, to też wszystko musi przejść co najmniej 2-tygodniowej kwarantannie, chociaż nie zawsze to po prostu zadziała, tak? Bo na przykład ślimak jest pośrednim żywicielem jakiegoś nicienia, czyli ta larwa w tym ślimaku będzie czekała do czasu, aż na przykład znajdzie żywiciela. Także musicie na to wszystko uważać. Nie wszystkie sklepy, czy na przykład w ogrodniczych można kupić korzenie do akwarium. Procedura, nawet jeżeli kupicie i gościu Wam powie, że tok, on jest wygotowany, on jest wszystko zrobiony, dla swojej własnej pewności sparzcie to wrzątkiem jeszcze, odczekajcie te 24 godziny, wrzućcie go do wody, sparzcie go wrzątkiem, tak parę razy go trzeba sparzyć wrzątkiem, zostawcie zanurzonego go w tej wodzie, żeby on poleżał, zobaczcie na drugi dzień, czy woda nie śmierdzi, czy woda nie zmieniła koloru. Jeżeli zmieniła kolor, no to musicie tą wodę wymieniać i moczyć ten korzeń tak długo,
No bo w ogóle moczenie korzenia, jeżeli będzie suchy, to też jest procedura taka, że jest ładnie wyczyszczony, moczycie go do czasu, aż on już nie będzie, straci pływalność, osiądzie sobie na dnie, tak? To może trwać nawet parę tygodni, zależy od korzenia. Jeżeli to będzie korzeń z żywicą, z iglastych, bo widziałem, że ludzie też takie robią, to jest porażka, tego nie róbcie. On bardzo długo nasiąka, bo jest żywiczny, a poza tym ryby tego nie lubią i nie nadaje się do akwarium. W każdym bądź razie, jeżeli on przez ten czas musicie codziennie wymieniać świeżą wodę, wlewać starą i tak długo, aż przestanie się barwić i opadnie na dno. Wtedy możemy uważać, że jest czysty. Także nie możecie wierzyć sklepikarzom i sprzedawcom, że pozyskane materiały, rośliny czy cokolwiek są z hodowli, jakichś tam czystych hodowli, że tylko roślinki się hoduje, a nie jakieś inne paskudztwo. To jest tylko moje zdanie takie. Jeżeli róbcie co chcecie, to jest wasz wybór. Pamiętajcie, że to jest wasza kasa. To jest wasza kasa i jeżeli przyniesiecie coś zainfekowanego i wrzucicie sobie to do stawku czy do akwarium, no to wasza kasa pójdzie w piasek. Także co bym jeszcze chciał dodać od siebie? Ja robiłem osobiście tak samo, chodziłem po lasach, zbierałem korzenie, później je gotowałem, moczyłem, ale ja szedłem do leśniczego i mówiłem mu, że o panie leśniczy, czy ja mogę sobie poszukać starych korzeni? A on mi jeszcze powiedział, tak, jak chcesz korzenie, to idź tam i on już wiedział, że będę tam szukał korzeni, czyli jakby ktoś przyjechał, to mogę powiedzieć, że z leśniczym byłem dogadany i wtedy jak pretensje, to do leśniczego proszę, nie? Także wszystko, co bierzecie z lasu, z wody, umówmy się, że powinno być skonsultowane z właścicielem, nie? Tak możemy to powiedzieć. Myślę, że na razie to wszystko. Całe procedury, jak te korzenie się robi, to możecie znaleźć w internecie. Ja Wam chciałem tylko powiedzieć o zagrożeniach i konsekwencjach, jakie mogą być przez nieumyślne na przykład wrzucenie sobie jakiegoś korzenia, roślinki, czy nawet kamienia do akwarium, co może się złego stać. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na inne odcinki. Pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Pozdrówki i do zobaczenia w innych filmikach. Do widzenia, panie. Panie, jak on ma imię? Jak mu daliście mi? Zdzichu? Pan Zdzichu. Pan Zdzichu dzisiaj nic nie mówi, tylko kiwa głową i przytakuje. Także pan Zdzichu też Was pozdrawia. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Zdrówka życzę. Hej, pa.